Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Pokażę w nim 6 podstawowych skrótów klawiaturowych, które według mnie bardzo pomagają w pracy w InDesignie, bardzo ją przyspieszają. Pierwszym skrótem klawiaturowym jest Ctrl-D lub Command-D na Macu. Dzięki zastosowaniu tego skrótu klawiaturowego ja mam dojście do wszystkich plików, które są w komputerze. I mogę na przykład wybrać jakiś obraz do umieszczenia. Jest to bardzo przydatny skrót. Pamiętajmy, że my umieszczamy pliki w InDesignie, a nie kopiujemy z innych aplikacji. Następnie jest klawisz Escape. Klawisz Escape, zarówno na platformie Mac, jak i Windows, powoduje wyjście z edycji, czy to tekstu w ramce tekstowej, czy obrazu w ramce graficznej lub nieokreślonej. Mamy tutaj przykład tekstu. Ja edytuję ten tekst i teraz naciskam klawisz Escape na klawiaturze i od razu jest tutaj zaznaczona ramka. Jeśli chodzi o obraz, jestem w edycji obrazu. O tym świadczy moja czerwona obwiednia. Mogę wtedy kadrować mój obraz. Jeśli chcę powrócić do zaznaczenia ramki, muszę nacisnąć Escape. Kolejnym skrótem klawiaturowym jest Ctrl+F lub Command+F na Macu. Ten skrót powołuje bardzo ważne okno dialogowe Find Change, czyli znajdź zastąp, i dzięki tak szybkiemu dojściu do tego okna ja mam możliwość szybszej pracy w InDesignie, bo jest to okno, które naprawdę bardzo często jest używane. Mogę tutaj używać kodów grep, mogę wymieniać teksty, glify, obiekty i kolory. Jest to niezwykle przydatny skrót. Następnie mamy skrót Ctrl lub Command na Macu. Po prostu, jeśli jestem w edycji tekstu i kliknę klawisz Ctrl, wtedy kursor pozwala mi na przemieszczanie ramki, ponieważ zamienia się na kursor zaznaczania. Jeśli ja odpuszczę Ctrl, od razu mam możliwość edycji, czyli powracam do mojej edycji tekstu. Kolejnym skrótem jest Alt i spacja lub Options i spacja na Macu, albo użycie samego klawisza Alt. Spójrzmy, jeśli ja mam kursor w edycji tekstu i nacisnę klawisz Alt na klawiaturze, wtedy kursor zamienia się w rączkę i ja mogę przesuwać dokument wedle uznania. Jeśli natomiast ja wyjdę z edycji tekstu klawiszem Escape, o którym już wspomniałam wcześniej, i teraz nacisnę Alt i spację, wtedy mam dojście do symbolu rączki i mogę wtedy przemieszczać cały dokument wedle uznania. Kolejnym skrótem klawiaturowym jest Alt i pokrętło myszki. To jest ostatni już skrót z moich ulubionych skrótów i niezwykle przydatnych. Warto go zapamiętać, mianowicie jeśli ja Alt użyję i pokrętło myszki będę przesuwać ku górze, wtedy obraz mi się przybliża. Jeśli ja użyję Alt i pokrętła w dół, wtedy obraz się oddala. Jest to naprawdę bardzo przydatny skrót, tak jak i wszystkie wymienione. Bardzo serdecznie polecam używanie tych skrótów, bo one naprawdę bardzo ułatwiają pracę i przyspieszają ją. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.